Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film o moim retro dylemacie. Wybaczcie Państwo, mój głos, jestem trochę przeziębiona, więc troszkę sobie dudnię, ale mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy. Drodzy Państwo, oto mój retro dylemat. Mamy tutaj Nikona D80 i mamy EP1. EP1 kupiłam jakiś czas temu i Państwu o tym mówiłam. Właśnie po to, żeby był taką alternatywą dla analoga. I do tej pory się bardzo sprawdzał, ale ponieważ dostałam D80, no to teraz mam pewien dylemat, co z tym zrobić i dzisiaj może Państwo mi pomożecie, bo najbardziej oczywiście będzie chodzić o zdjęcia, ale są też inne aspekty tych aparatów, które warto poruszyć. Więc pierwszy aspekt to będzie ich budowa. Jeśli chodzi o wygląd taki retro, naprawdę retro, to zdecydowanie moim zdaniem EP1 tutaj wygrywa, ponieważ on jest taki inny niż obecne aparaty, zupełnie inaczej wyglądający, jeszcze z tym błyszczącym tutaj korpusem srebrnym. No to jest to coś naprawdę innego niż dziś współczesne aparaty. Natomiast D80 wygląda dokładnie tak, jak wszystkie aparaty obecnie wyglądają i nie ma w nim nic jakby nadzwyczajnego, jeśli chodzi o wygląd, może poza obiektywem, który na nim mam, bo obiektyw jest retro. Pochodzi zresztą z analoga, jak Państwo mi powiedzieliście. No ale jeśli chodzi o retro wygląd, to zdecydowanie bardziej oryginalnie czy bardziej retro wygląda EP1. Natomiast co nie jest w EP1 retro, to jest fakt, że on nie ma wizjera. Już nawet nie tylko optycznego, ale w ogóle nie ma żadnego wizjera. Natomiast w D80 mamy piękny wizjer optyczny, mamy lustro i to znowuż wraca nas do czasów retro. Ja, drodzy Państwo, robiłam zdjęcia aparatami analogowymi również i te z lustrem to były moje ulubione aparaty analogowe. Te, w których w wizjerze optycznym widziałam, jak aparat wyostrza, no to jest coś bardzo, bardzo przyjemnego właśnie w tym. No i tu dylemat znowu jest, jaki jest jeszcze duży plus tego wizjera optycznego w taki dzień jak dzisiaj. Dzisiaj, drodzy Państwo, jest przepięknie. Nie wiem, czy Państwo widzicie, jak tutaj jest pięknie, ale jest po prostu przepięknie. Jest poranek, jest trochę po 8 rano. Ptaki śpiewają, które mam nadzieję, że Państwo słyszycie. To w taki dzień jak dziś ja mam maksymalnie rozjaśniony ekran w EP1 i dajemy radę, ale jakby to jeszcze nie jest południowe słońce, to jest wczesne słońce. Jak słońce będzie takie południowe z samej góry na ekran padać, no to nie wiem, czy wtedy damy radę jeszcze robić zdjęcia tak w miarę ostre. No więc tu mamy drugi aspekt, czy trzeci już nawet, ten wizjer. Co jeszcze jest retro, ten aparat jest starszy, nie pamiętam o ile starszy, ale jestem prawie pewna, że jest starszy niż EP1. W związku z tym w tym aparacie jeszcze jest matryca CCD i ona według opinii różnych osób właśnie ma tą taką jakąś magię, ten taki retro look, który być może jest prawdą. Tego ja jeszcze nie wiem. Wiem, że mi się podobają z niego bardzo zdjęcia, ale tak samo podobają mi się z EP1. Więc dzisiaj strzelam takie zdjęcia podobne nie po to, żeby, drodzy Państwo, porównywać może jak obiektywy rozmywają tło, czy tak dalej, tylko żeby zobaczyć, które mają taki bardziej, jakby to powiedzieć, taki bardziej retro właśnie klimat. Bo mnie, drodzy Państwo, nie do końca chodzi o te specyfikacje i tak dalej, tylko jakie ja mam odczucia patrząc na te zdjęcia, bo specyfikacje specyfikacją, ale to jak odbieram zdjęcia, które robię, to jest już zupełnie inna bajka. Ja na EP1, to może być plus EP1, ja mam dużo obiektywów pod mikro 4/3, ale te obiektywy są współczesne
i one są, te natywne obiektywy pod mikro 4/3 są współczesne. I ja wiem, drodzy Państwo, że można podłączać sobie obiektywy retro, jak najbardziej, ale te obiektywy retro zazwyczaj są duże, a nie taka jest idea dla mnie takiego właśnie aparatu. Drodzy Państwo, mam taką myśl, że muszę tu kiedyś przyjść z teleobiektywem. Tu jest tyle ptaków, tu się tyle dzieje, ale to taka dygresja. No więc mam zamontowanego na niego TT Artisan 35, bo pomyślałam, że będzie to w miarę zbliżona i ogniskowa. Ona nie jest identyczna, bo zdecydowanie jest węższe pole widzenia w Nikonie niż w Olku, ale są w miarę zbliżone. Natomiast Nikon, przez to, że to jest mocowanie F, mocowanie, które nie wiem, czy nie było najdłużej na rynku, bo wywodzi się z analogów i potem cyfrówki też miały to mocowanie F, to jest mnóstwo natywnych obiektywów, które mają w sobie już ten taki retro look i ja z tych niewielu zdjęć, które zrobiłam tak naprawdę tą 50, to jestem nim zachwycona. Bardzo mi się podobają te zdjęcia. Bardzo mi się podoba właśnie to, że one troszkę wirują, że mają te takie, jak są te kuleczki bokeh, to one mają taki bardzo charakterystyczny wygląd. No i dzisiaj, drodzy Państwo, tak sobie chodzę i robię zdjęcia i próbuję dojść sama ze sobą do tego, który aparat tak naprawdę bardziej mi odpowiada. No i jest jeszcze, drodzy Państwo, jeden aspekt, a mianowicie dźwięk migawki. Tutaj mamy Nikona, proszę bardzo, ASMR, dźwięk migawki Nikona. Och, piękny, naprawdę piękny, bardzo mi się podoba. I dźwięk migawki EP1. EP1 wydaje, muszę Państwu jeszcze raz puścić. EP1 wydaje świetny dźwięk, jak się go włącza. To nie był jeszcze dźwięk migawki. Dźwięk migawki, drodzy Państwo, teraz. No i dla mnie dźwięk migawki Nikonka zdecydowanie przyjemniejszy, bo ten jest bardzo retro, ale on jest jakiś taki metalowo-mechaniczny. Być może to jest tylko w moim egzemplarzu, tak, chociaż wątpię, ale jest taki metalowo-mechaniczny. No i zdecydowanie tutaj życie baterii będzie biło na łeb, na szyję życie baterii tej, mimo że tu jest stara bateria, ale ona wytrzymuje naprawdę długo. Ja go ładowałam raz, póki co, tylko wtedy jak go dostałam i od tego czasu nie ładowałam go ani razu. Dobrze, drodzy Państwo, to teraz ja idę sobie porobić jeszcze zdjęcia. Ja Państwu te zdjęcia puszczę i będę je podpisywać albo podpiszę, z której strony jest która. To będą wszystko nieobrobione JPEG-i, bo chodzi o to, żeby pokazać tą różnicę w kolorach i różnicę w oddawaniu barw i może jakiś jeszcze inny aspekt tego, ale jakie wychodzą prosto z puszki JPEG-i. Obydwa aparaty są ustawione na ISO 100, bo w EP1, co mnie zaskakuje za każdym razem, jakby jest możliwość ustawienia na ISO 100. Obydwa aparaty mają ustawiony balans bieli na światło dzienne i obydwa aparaty mają ustawioną korekcję ekspozycji na minus 0,3, ponieważ obydwa mają tendencję do prześwietleń. Więc drodzy Państwo, zapraszam Państwa na zabawę. Które zdjęcia się Państwu podobają bardziej? Które zdjęcia może nawet nie podobają się Państwu bardziej, tylko które według Państwa mają bardziej retro wygląd, taki bliższy analogowi. No to drodzy Państwo, co? Zaczynamy naszą zabawę. Zapraszam na zdjęcia, zapraszam do komentarzy i ponieważ już nie będę do Państwa zapewne mówić, to do zobaczenia w następnym filmie.